Ostatnie 3 lata, czyli 22, 23 i 24, po pandemii, w Hiszpanii to jest bardzo dynamiczny wzrost PKB, który nawet wyprzedził Polski. Nie mówię już o pozostałych krajach strefy euro, które zostały daleko w tyle. Co się składa na to, że Hiszpania tak szybko rośnie gospodarczo i czy na horyzoncie są bariery tego wzrostu? Dowiemy się dzisiaj. Zapraszam. Dzisiaj odkryjemy tajemnicę hiszpańskiego cudu gospodarczego, który trwa już od ładnych kilku lat. Zobaczymy, na czym ten cud, na jakich podstawach ten cud jest oparty i czy jest szansa, że on będzie trwał w przyszłości. Czy ten wzrost gospodarczy, niezwykły jak na Europę, czy on jest stabilny i czy będzie trwał w przyszłości. Ja mam taką teorię, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy krajów i firm. To jest jak gra hazardowa, z taką modyfikacją, że trzeba postawić w każdym rozdaniu, trzeba postawić wszystko, co się ma. Pytanie, na co stawia Hiszpania? Chiny stawiają na energię odnawialną, na samochody elektryczne i oczywiście na sztuczną inteligencję. A na co stawia Hiszpania? Czy dobrze obstawi w następnym rozdaniu, które właśnie w tej chwili się dokonuje? Zobaczymy. Przejdziemy zaraz do analizy, ale zanim przejdziemy do analizy, to podziękuję za lajki i za suby i proszę o lajki i o suby. Ten kanał rozwija się dzięki Wam. Przechodzimy do tematu. Zanim przejdziemy oczywiście do tej szczegółowej analizy, to spójrzmy sobie na PKB Hiszpanii, jak ono wygląda w ciągu ostatnich paru lat, jak ono wygląda na tle krajów europejskich, właściwie strefy euro, bo jest sens porównywać się do strefy euro i widzimy wyraźnie, że Hiszpania znacznie wyprzedza średnią ze strefy euro, a na przykład Niemcy i Francja to kilkukrotnie wyprzedza, jeżeli chodzi o szybkość rozwoju gospodarczego, szybkość wzrostu PKB. Nawet rok 23, kiedy Polska miała chyba niecały procent wzrostu, Hiszpania miała prawie 3%. W 24 ta dynamika jest kontynuowana, a nawet rozwija się szybciej. Hiszpania jest czwartą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej, a licząc z Wielką Brytanią to piątą, jeżeli chodzi o Europę. Widać wyraźnie, że goni już Włochy. Podstawą każdej gospodarki oczywiście są surowce energetyczne, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel. Hiszpania jeszcze 30 lat temu wydobywała właśnie około 30 milionów ton węgla. Dzisiaj te ilości są już śladowe. Dzisiaj Hiszpania wydobywa raptem 1,5 miliona ton, który służy do wytwarzania energii elektrycznej, ale pozostało tam 1 czy 2 elektrownie, które są oparte na węglu kamiennym i łącznie to wytwarzanie energii elektrycznej z węgla kamiennego to jest absolutny margines. W tej chwili to jest około 2%. Hiszpania leży na skraju Europy, na Półwyspie Iberyjskim. Daleko od wszystkich krajów, które mają surowce energetyczne. Daleko od Rosji. Hiszpania nie była nigdy połączona z Rosją żadnym rurociągiem czy żadnym gazociągiem. I źle, i dobrze, bo w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy nastąpiły sankcje, Hiszpania tymi sankcjami nie została dotknięta. Import gazu w Hiszpanii jest oparty na terminalach gazowych. Takich, jakie my mamy. My mamy w Świnoujściu terminal gazowy właśnie po to, żeby się uniezależnić od rosyjskiego gazu. I ten terminal przerabia około 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Hiszpania takich i większych terminali dookoła tego półwyspu ma aż 7. Zdolności Hiszpanii do importu gazu LNG to jest ponad 65 miliardów metrów sześciennych. Mało tego, Hiszpania jest połączona na północy, właśnie od terminala w Bilbao, jest połączona konektorem z systemem gazociągowym Francji. A ten z kolei system jest połączony z Niemcami, a Niemcy z kolei są połączone konektorem z Polską. Więc teoretycznie nawet Polska mogłaby importować gaz ziemny
zaimportowany w terminalu w Bilbao. Hiszpania ma absolutną niezależność, jeżeli chodzi o import LNG i importuje to z różnych kierunków, bo importuje z Algierii, importuje z Kataru, importuje ze Stanów Zjednoczonych, a także cały czas importuje to LNG z Rosji, ponieważ na import LNG z Rosji nie zostały wprowadzone sankcje. Ale to jest około 15-20%. Natomiast jeżeli takie sankcje się pojawią, to oczywiście Hiszpania natychmiast przestawi się na jakiś inny kierunek, czy z Algierii, czy z Kataru, czy ze Stanów Zjednoczonych, nie ma żadnego problemu. Ta sankcja nie dotknie Hiszpanii. Podobnie jeżeli chodzi o ropę naftową. Hiszpania ma 2 koncerny naftowe. To jest Repsol i to jest Cepsa. Cepsa jest o połowę mniejsza i ta o połowę mniejsza Cepsa jest mniej więcej wielkości Orlenu po wszystkich połączeniach. Repsol jest 2 razy większy. Obie te firmy mają 6 rafinerii, ale łącznie Hiszpania ma 10 rafinerii, bo są jeszcze inne firmy, międzynarodowe koncerny, które mają rafinerie na terenie Hiszpanii. Hiszpania importuje ropę naftową, ma własne rafinerie, jest kompletnie niezależna od ropy rosyjskiej. I tu jest pierwsza tajemnica. Pierwsza tajemnica sukcesu ostatnich lat Hiszpanii, ponieważ Hiszpanii praktycznie nie dotknęły sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Hiszpania nie musiała zmieniać kierunków importu ani gazu, ani LNG, ani ropy naftowej, bo Hiszpania już miała te wszystkie surowce, jakby import tych surowców zdywersyfikowany i nie przeżyła szoku, które przeżyły Niemcy. To możemy śmiało powiedzieć. Także my przeżyliśmy jakiś szok. U nas i w Niemczech były pewne perturbacje. W Hiszpanii nie i Hiszpania te ostatnie 3 lata wykorzystała. Czyli pierwsza tajemnica to jest to, że oni nie przeżyli szoku po nałożeniu sankcji gospodarczych na import węglowodorów z Rosji i bardzo dobrze się mają, bardzo dobrze się rozwijają, mają zapewnione surowce energetyczne. Kolejną rzeczą po surowcach energetycznych to jest produkcja energii elektrycznej. Wszystkie firmy, jacykolwiek inwestorzy, przemysł, ale także usługi muszą mieć energię elektryczną w miarę stabilną, w miarę tanią, ale przede wszystkim muszą wiedzieć, że nie będzie problemu z dostawami energii elektrycznej, tak? Że w przyszłości ta energia elektryczna będzie cały czas dostarczana. Jak popatrzymy na Hiszpanię, to Hiszpania już w tej chwili 70% generacji swojej energii elektrycznej to są źródła odnawialne i atom. Źródła odnawialne to jest około 50%, atom to jest 20% i tylko 30% to jest wytwarzanie z gazu i już zupełny margines, bo około 2% to jest węgiel. Tam jest jeszcze oczywiście biomasa, tam są jeszcze inne źródła. Ale generalnie Hiszpania przestawia się na OZE, na źródła odnawialne. Nawet jest plan, żeby w ciągu kilku lat wygasić atom i zostawić praktycznie większość energii generowanej przez źródła odnawialne. Ale sama generacja energii, zresztą popatrzmy sobie, jak wygląda generacja na przykład z elektrowni słonecznych. Hiszpania poszła bardzo w fotowoltaikę, ale zrobiła to troszeczkę inaczej niż Polska, dlatego że myśmy poszli w taką generację prosumencką, konsumencką. Mamy fotowoltaikę na dachu, generujemy ten prąd, próbujemy wepchnąć do sieci niskich napięć, a tam jest problem z tym, te sieci są niedrożne i nie można tej całej energii, którą wyprodukujemy na dachach, tak naprawdę wtłoczyć do tej sieci, ponieważ jesteśmy podłączeni do niskich napięć. W Hiszpanii zrobiono to zupełnie inaczej. Owszem, zdarzają się domy, czy zdarzają się dachy, na których jest taka fotowoltaika, ale to jest tego bardzo mało. Generalnie poszli w takie centralne elektrownie fotowoltaiczne i te największe mają 500 MW produkcji. Hiszpańskie elektrownie są podłączone do sieci najwyższych napięć, tak żeby przesyłanie tej energii było najtańsze. Jak popatrzymy sobie, jak wygląda sieć najwyższych napięć w Hiszpanii, to jest ona bardzo rozbudowana. Energia jest przesyłana bardzo dobrze, ponieważ najmniejsze straty są właśnie w tych sieciach najwyższych napięć. Jak tu widzimy, sieć 400 kV jest bardzo rozbudowana, a dalej jeszcze są sieci 220, 110 i potem już te dystrybucyjne, czyli średnie napięcia.
To w Hiszpanii działa bardzo dobrze, jest rozbudowane. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o generację energii i nie ma problemu, jeżeli chodzi o przesył energii. I to jest druga tajemnica sukcesu gospodarczego Hiszpanii i sukcesu na przyszłość, dlatego że energetyka jest absolutną podstawą. Zresztą jak popatrzymy sobie na faktury w ciągu ostatnich 3 lat, to tak naprawdę cena dla konsumenta energii elektrycznej spadła. Może nieznacznie, ale nie rośnie, trzyma się na bardzo stałym poziomie i nawet lekko spada. Czyli mamy sytuację, w której to jest chyba jeden z nielicznych krajów europejskich, gdzie ceny energii w ciągu ostatnich 3 lat nie wzrosły. Tutaj, jeżeli chodzi o na przykład przemysł, o wytwórców, to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Ponadto trzeba zauważyć, że wyprodukowanie 1 kWh w Hiszpanii kosztuje poniżej 10 centów, a oni sprzedają ją konsumentowi za 16, więc oni na tym zarabiają. Nie muszą dopłacać do cen energii. Jest to niezwykle ważne. W Polsce te ceny są niskie, ale ktoś musi do nich dopłacać. Tak naprawdę my wszyscy zbieramy się na to, żeby dopłacić, ponieważ te pieniądze są po prostu z budżetu państwa. Hiszpania na tym zarabia i te środki inwestuje potem w odnawialne źródła energii. Popatrzmy sobie w takim razie na gospodarkę. Jeżeli chodzi o energetykę, to Hiszpania naprawdę ma bardzo solidne podstawy i tutaj raczej nie ma się czego obawiać na przyszłość. Natomiast jak wygląda przemysł? Zobaczmy sobie na 5 największych firm hiszpańskich. Z jakich one są sektorów i co one robią? No więc widzimy, że są tu oczywiście firmy telekomunikacyjne, firmy, koncerny naftowe, jest koncern naftowy, Repsol, jest firma energetyczna Iberdrola, jest największy bank hiszpański Santander, to już są usługi i jest przemysł, co prawda przemysł lekki, to jest firma Inditex. Co to jest firma Inditex? Zaraz sobie zobaczymy. Ale kolejną bardzo ważną gałęzią przemysłu hiszpańskiego jest motoryzacja. Hiszpania wytwarza prawie 2,5 miliona samochodów rocznie. To są takie koncerny jak Stellantis, czyli Peugeot, Citroën, ale także Ford i oczywiście Volkswagen, który jest właścicielem Seata. Łącznie wszystkie te firmy wytwarzają 2,5 miliona, prawie 2,5 miliona samochodów rocznie. Jest to drugi kraj w Europie po Niemczech z tak wielką produkcją samochodów. Wyprzedza nawet Francję. Więc Hiszpania jest potentatem motoryzacyjnym. Oprócz tego są inne firmy, które działają w branży motoryzacyjnej. A przemysł lekki? Inditex. Popatrzmy sobie, jakie marki, które oczywiście wszyscy znamy te marki, one są także w Polsce, a firma Inditex, której właścicielem jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, a najbogatszy człowiek Hiszpanii, Amancio Ortega. To są marki, które bardzo dobrze znamy także z naszych sklepów. Sport to też biznes. Sport napędza inne gałęzie przemysłu. Tak, ludzie chodzą na mecze, ludzie te mecze oglądają. To napędza oczywiście całą gospodarkę. Największe kluby piłkarskie, czyli Real Madryt i FC Barcelona, łącznie są warte ponad 10 miliardów euro. To są kluby giganty i one też napędzają gospodarkę. Kolejna rzecz, bardzo silny dział gospodarki hiszpańskiej to jest turystyka. Turystyka to jest jakieś 13-15% PKB. Także my jako Polacy się do tego dokładamy, bo przecież 2 miliony Polaków rocznie odwiedza Hiszpanię. Zostawiamy tam 2 miliardy euro. A łącznie turystyka to jest 160 miliardów euro przychodu rocznie. To jest bardzo duża gałąź przemysłu. W turystyce zatrudniają około 13 do 15% ludzi. Ale mówiąc o zatrudnieniu, to popatrzmy sobie, że w Hiszpanii w ciągu ostatnich 3 lat bezrobocie spadło i to bardzo znacząco. Popatrzmy sobie jeszcze teraz na obecne bezrobocie, ten obecny odczyt, który jest około 10% i to się wydaje nam dużo. Ale musimy zrozumieć jedną rzecz. Bezrobocie w Hiszpanii, mierzone dokładnie tak jak u nas, jest troszeczkę zdeformowane. Skąd się to wzięło, że te odczyty, jeżeli chodzi o bezrobocie w Hiszpanii, zawsze były i są nadal bardzo wysokie, bo 10% wydaje nam się, że to jest dużo. Ale to nie pokazuje stanu gospodarki. No niestety,
musimy się cofnąć aż do czasów Franco. Franco po wojnie, po 1945 roku, aż do końca lat 50., czyli przez 15 lat, on się rozwijał praktycznie bez handlu zagranicznego i bez inwestycji zagranicznych. To była gospodarka autarkiczna, ale to prowadziło donikąd. Miliony Hiszpanów emigrowały za pracą do Francji, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, a także emigrowali do Argentyny, gdzie wtedy gospodarka rozwijała się dynamicznie. Później się to odwróciło. Na początku lat 60. elity Franco zdały sobie sprawę, że to prowadzi absolutnie donikąd, że muszą z tym coś zrobić i w 1960 roku przyjęli zupełnie nowy plan gospodarczy, właściwie zmiana o 180 stopni. Wpuścili kapitał zagraniczny, dopuścili oczywiście handel zagraniczny, kapitał zagraniczny. Hiszpania w ciągu 10 lat stała się absolutnym liderem wzrostu. Pod koniec lat 60. oni mieli wzrosty rzędu 12% rocznie. Ale Franco się bardzo bał wszelkiego typu rozruchów społecznych, powstałych nierówności i jakichś takich napięć społecznych. W związku z tym on się zabezpieczył. On wprowadził do kodeksu pracy takie zapisy, które praktycznie uniemożliwiały zwolnienie pracownika etatowego. Także wzmocnił związki zawodowe, które były całkowicie pod kontrolą państwa, ale to prowadziło do tego, żeby pracownik miał absolutnie bezpieczną pracę na etat. Co się stało później? Później oczywiście nastąpiły rządy demokratyczne, ale żadnemu rządowi nie udało się całkowicie tych zapisów jeszcze pochodzących z epoki Franco zmienić. Można powiedzieć, że to jest taki długi cień Franco, czy długi cień frankizmu. Można też powiedzieć, że to jest długi cierń frankizmu, dlatego że to jest w tej chwili cierń dla gospodarki, bo te zapisy z epoki Franco, one do dzisiaj jeszcze w jakichś postaciach istnieją i można powiedzieć, że pracownik etatowy w Hiszpanii jest bezpieczny, ponieważ nie można go zwolnić tylko dyscyplinarnie albo grupowo. Także tak sytuacja wygląda i teraz takie gałęzie jak na przykład turystyka, czyli hotelarstwo, gastronomia, one nie zatrudniają na etat, broń Boże, tam nie ma etatowców. Tam są jakieś kontrakty terminowe, czy nawet zatrudniają ludzi na czarno, bo wolą zatrudnić ludzi na czarno i ewentualnie zapłacić jakąś karę, niż zatrudnić ludzi na etat i potem nie móc ich zwolnić. To w ogóle nie wchodzi w grę. Dlatego ten poziom, ten odczyt bezrobocia, który widzimy na poziomie 10%, on jest zdeformowany, on nie pokazuje nam obrazu stanu gospodarki. I tu mamy kolejną tajemnicę. To może być bariera wzrostu w przyszłości. Jeżeli oni nie zmienią tych zapisów, nie zliberalizują tego kodeksu pracy, a społeczeństwo się bardzo przyzwyczaiło do tego i to będzie bardzo trudno zrobić komukolwiek, jakiemukolwiek rządowi, to będzie w przyszłości zdecydowanie bariera wzrostu. Zresztą jak się idzie do urzędu czy do banku w Hiszpanii, to troszeczkę widać. Tam pracownik to jest święta krowa i to tak mi się przypominają troszeczkę czasy komuny i takie powiedzenie, czy się stoi, czy się leży. To się tyczy tych, powiedzmy, pracowników etatowych w Hiszpanii, którzy mają, można powiedzieć, jednak zbyt dużą ochronę. Także mimo tego bezrobocia, które wydaje się nam bardzo duże, w Hiszpanii jest 6,5 miliona imigrantów. I powiem szczerze, bez tych imigrantów Hiszpania byłaby w dużym kłopocie, bo oni wykonują takie rzeczy, których Hiszpan by nie chciał wykonywać, czy w budownictwie, czy w rolnictwie. Bez imigrantów takie działy jak budownictwo czy rolnictwo, to powiem szczerze, leżałyby na łopatkach. Zresztą o imigrantach zrobiłem osobny film, zapraszam do obejrzenia. Teraz Hiszpania troszeczkę zmienia swoją politykę, jeżeli chodzi o imigrantów. Będzie trudniej przekroczyć te granice. Te granice są w tej chwili pod dużo większą kontrolą i jest coraz więcej deportacji. Więc Hiszpania troszeczkę się przestawia i to jakby koreluje do tego, co Europa w tej chwili robi, żeby ta polityka imigracyjna była bardziej restrykcyjna i zdecydowanie Hiszpania też jest za tą bardziej restrykcyjną polityką imigracyjną. No dobrze, a jak wygląda w takim razie budżet? Jak wygląda zadłużenie Hiszpanii? Popatrzmy sobie, w ciągu ostatnich 3 lat deficyt budżetowy zmalał. W tej chwili jest w okolicach 3%, czyli w tej chwili Hiszpania spełnia wymagania z Maastricht. Hiszpania ograniczyła swój deficyt do 3%. Jeżeli chodzi o całkowite zadłużenie, to nadal jest ono bardzo duże,
ale wyraźnie spada. Także jeżeli chodzi o budżet i o wydatki Hiszpanii, to one są w tej chwili trzymane w ryzach. Do tego, że ten budżet jest w tej chwili trzymany w ryzach, też przyczyniają się fundusze europejskie, czyli fundusze, tak zwane fundusze odbudowy. Hiszpania ma ich przyznanych 140 miliardów, a wykorzystała już około 30 miliardów. Więc to też powoduje, że budżet Hiszpanii jest zdecydowanie bardziej podreperowany. Oczywiście, że ostatnie lata, szczególnie te lata w pandemii, czy rok 22, nawet 23, to były lata silnej inflacji. Ale ta inflacja nigdy nie przekroczyła 8%, a w tej chwili ta inflacja spadła już poniżej 3%, ale jeżeli popatrzymy na wzrost cen, ja obserwuję ten wzrost cen i mogę podać dwa takie prozaiczne przykłady. To jest masło, które podrożało w ciągu ostatnich 2,5 roku i ręczniki papierowe, które również w ciągu ostatnich 2,5 lat podrożały o kilkadziesiąt procent i konsument hiszpański to oczywiście odczuwa. Chociaż w ciągu ostatnich 3 lat, mimo tej inflacji, to realne płace wzrosły o 2-3% nawet. Rating międzynarodowy hiszpański utrzymuje się na bardzo dobrych poziomach. On jest bardzo zbliżony do ratingu polskiego. U jednych jesteśmy trochę lepsi my, u innych Hiszpania, ale generalnie jeżeli chodzi o rating, o firmy ratingowe, to Hiszpania utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie i pożyczki, które bierze Hiszpania, są dużo mniej oprocentowane, pożyczki oczywiście na rynku międzynarodowym, na rynku finansowym międzynarodowym, one są dużo mniej oprocentowane niż te pożyczki, które bierze Polska. W związku z tym Hiszpania będzie płaciła mniejsze odsetki, mniejsze obciążenie dla budżetu. Powiedzmy jeszcze o kolejnych zagrożeniach. Prezydent Trump pomylił Hiszpanię z krajami BRICS. It is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100. Takie oczy. Gdzie Hiszpania, a gdzie kraje BRICS? Ale czy prezydent Trump z tego nie wie? Bo ja mam wrażenie, że prezydent Trump zrobił to troszeczkę celowo, żeby postraszyć Hiszpanię. Zaraz wam powiem, dlaczego on tą Hiszpanię chce postraszyć. Hiszpania nie podoba się Stanom Zjednoczonym w tej chwili właściwie z 4 powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mają zbyt małe wydatki na zbrojenia. I to jest fakt. Oni, jeżeli chodzi o ilości pieniędzy w euro, to dosyć sporo przeznaczają, bo są na 4. miejscu w Europie. Ale w budżecie to jest tam ledwo około 1% czy 1,2%. Obiecali, że w ciągu najbliższych lat osiągną 2%, ale czy to zrobią? Zobaczymy. Druga rzecz, Hiszpania potępiła Izrael po interwencji w Gazie. To też się nie podoba Stanom Zjednoczonym. Kolejna rzecz, która się nie podoba Stanom Zjednoczonym, to jest utrzymywanie tak zwanych bolichicos, czyli tak zwanej boli burżuazji. Boli burżuazja to są oligarchowie, którzy osiedli w Hiszpanii z krajów Ameryki Południowej, głównie z Wenezueli. I to są byli dygnitarze rządu Hugo Cháveza czy Maduro, którzy osiedli w Hiszpanii, mają miliony, oczywiście brudnych pieniędzy, które inwestują na przykład w nieruchomości w Hiszpanii. Hiszpania na to przymyka oko, natomiast to się bardzo nie podoba Stanom Zjednoczonym. Na przykład Alejandro Betancourt czy Nervis Villalobos to są ludzie, którzy inwestują miliony w hiszpańską gospodarkę. Oni mają żywą gotówkę, oni tą żywą gotówkę inwestują w hiszpańską gospodarkę i nieruchomości, ale te pieniądze nie pochodzą z legalnych źródeł. Kolejna rzecz, która się też nie podoba Stanom Zjednoczonym, to są bardzo dobre relacje z Chinami. Hiszpania utrzymuje dobre relacje z Chinami i prowadzi wymianę handlową. To straszenie Hiszpanii, że tam wprowadzi się 100% cła, myląc ich z BRICS oczywiście, to mogło być celowe, to zagranie mogło być zupełnie, absolutnie świadome i celowe przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale ja nie wiem, czy ono odniesie taki skutek, dlatego że handel między Hiszpanią a Stanami Zjednoczonymi, on nie jest duży. Także nawet jeżeli wprowadzą 100% cła, to specjalnie to Hiszpanii nie dotknie. Tak, no nie będą eksportowali swojego wina, nie będą eksportowali swoich, nie wiem, oliwek, czy jednej z najlepszych na świecie szynek Serrano na przykład do Stanów Zjednoczonych, no poszukają sobie jakieś inne kierunki. Ich to za bardzo nie zaboli, więc taka groźba tutaj prezydenta Trumpa
jeżeli chodzi o Hiszpanię, ona może nie odnieść żadnego skutku. Natomiast kolejnym i tutaj takim zagrożeniem, które widać wyraźnie i które dotyka hiszpańskie społeczeństwo, to jest to, że bardzo wzrosły ceny nieruchomości. One i tak, jeżeli chodzi o rynek europejski, jeszcze nie są na najwyższym poziomie, ale one w ciągu ostatnich kilku lat dramatycznie wzrosły i szczególnie jeżeli chodzi o czynsze. Przeciętna rodzina hiszpańska mogła parę lat temu wynajmować mieszkanie za 400 euro, dzisiaj to już jest 800 euro. I to jest dramatyczny problem. O tym też zrobiłem film. Rząd obecnie hiszpański próbuje zaadresować ten problem, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, czy w ogóle dostępność mieszkań także na wynajem. I na ten temat jest zrobiony film, zapraszam do obejrzenia. Czy on przyniesie ten program 12-punktowy Pedra Sancheza, czy on przyniesie jakieś skutki, to zobaczymy. W każdym razie ludzie są bardzo niezadowoleni, ponieważ mimo że realne płace im wzrosły, to podwyżka czynszów jest bardzo dotkliwa i część społeczeństwa prawdopodobnie żyje coraz gorzej, coraz biedniej ze względu na te ceny i to też powoduje, że na przykład w obszarach turystycznych, gdzie jest mnóstwo turystów, jest mnóstwo mieszkań na wynajem krótkoterminowy i to też podnosi czynsze w tych regionach, a tam nie wszyscy żyją z turystyki. Ci, którzy tam nie żyją z turystyki, mają gorzej, oni nie zarabiają na turystyce. Więc to jest też problem i w wielu hiszpańskich miastach zakazuje się tego wynajmu krótkoterminowego, czy wprowadza się duże restrykcje na ten wynajem krótkoterminowy. I teraz kończąc, żebyśmy zobaczyli, na czym polega ta hiszpańska strategia rozwoju. Cała gra polega na tym, czy ta strategia, którą przyjęła Hiszpania, będzie dobra na najbliższe lata. A jaka to jest strategia? Otóż Hiszpania jest głęboko zakorzeniona w tak zwanym szeroko pojętym Zachodzie. No jest oczywiście członkiem Unii Europejskiej, NATO, bliska współpraca z krajami europejskimi, ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli jest osadzona głęboko w strukturach Zachodu i jest częścią tego Zachodu. Ale jednocześnie Hiszpania patrzy bardzo szeroko i współpracuje z tak zwanym światowym, globalnym południem, w tym oczywiście z Chinami. Zaliczmy te Chiny do tego światowego południa, bo one tam inwestują miliardy dolarów i tak naprawdę one aktywizują to południe, czy Amerykę Południową, czy Afrykę. To są Chiny, w związku z tym to światowe południe to także są Chiny, Indie oczywiście, więc ta współpraca między Chinami i między Indiami a Hiszpanią jest bardzo ścisła i można powiedzieć, że Hiszpania postawiła jakby na dwie nogi. Jedna noga to jest Zachód, Unia Europejska, bardzo silne więzy z Zachodem, ale druga noga to jest to południe, tam gdzie zresztą Hiszpania była od dawna, od wieków i bardzo silna współpraca z południem. I teraz istota jakby polityki hiszpańskiej to jest balansowanie. Oni balansują tak, żeby wykorzystać zarówno współpracę w ramach Unii Europejskiej, ale także wykorzystać współpracę z krajami tego właśnie umownego południa, a także z Chinami. To jest dosyć trudna sztuka, takie balansowanie, dlatego że można w którymś momencie, jak się źle balansuje, można wypaść z jednej z osi na przykład i zostać na lodzie. Więc tutaj jest ryzyko, ale wydaje mi się, że Pedro Sánchez umie to robić i naprawdę to jego balansowanie między południem a Europą i Stanami Zjednoczonymi w tej chwili to się udaje. I on wykorzystuje wszystkie możliwości rozwojowe dla swojego kraju, te, które płyną z Europy, te, które płyną ze Stanów Zjednoczonych, ale także te, które płyną z Chin, z Indii, ze wszystkich innych krajów. Dlatego też przymyka oko na tą boliburżuazję, bo tam też jest żywa gotówka, więc to wszystko jest, można powiedzieć, że Hiszpania to jest taki typowy oportunista. Wykorzystuje każdą okazję, żeby zarobić. Typowy oportunista, a w stosunkach międzynarodowych czy w stosunkach gospodarczych kraje, które stosują taki oportunizm, ale zdrowy, pod kontrolą oczywiście, racjonalny, to one wychodzą na tym dobrze. Tutaj trzeba to zauważyć, że Hiszpania na tym oportunizmie i na tym balansowaniu wychodzi całkiem dobrze. To jest rzecz, która przysparza jej gospodarki. Żadne pieniądze im nie śmierdzą. Tutaj jest takie też podejście, żeby wykorzystywać nie tylko Zachód, nie tam, gdzie faktycznie jesteśmy umocowani, ale Hiszpania jest na skraju tego Zachodu i ona jest jakby skierowana na południe, tak? Ona jakby ten koniec kontynentu patrzy na południe i Hiszpania właśnie to wykorzystuje. Ona jest zwrócona i na kontynent, i na południe i czerpie zyski ze wszystkich stron. Więc tutaj jest to też istotne, że Hiszpania rozwija swoją gospodarkę,
jest w stanie zachować tą dynamikę rozwoju właśnie przez to, że balansuje między Zachodem i Południem. I myślę, że w przyszłości tego typu właśnie podejście, takiego balansowania, to może się bardzo Hiszpanii opłacić i to może być bardzo dobry pomysł, bo przecież my nie wiemy, jak będzie wyglądała Unia Europejska, czy jak będzie wyglądał ten nasz Zachód. Chciałbym, żeby wyglądało jak najlepiej, tak? Ale czy on będzie wyglądał tak dobrze jak teraz, czy on będzie taki sam silny, czy on troszeczkę osłabnie? Jaka będzie pozycja Stanów Zjednoczonych? Też tego nie wiemy. Czy konfrontacja gospodarcza z Chinami to jest coś, na czym Stany Zjednoczone wygrają, czy może się okaże, że ciężar przesunie się w stronę Chin, a w ten czas Hiszpania nadal będzie, że tak powiem, wygrywać, tak? Bo ona ma dobre relacje z Chinami i te relacje z Chinami spowodują, że jak się ciężar cywilizacji, można powiedzieć, przesunie w stronę Chin, to oni się na tym załapią. Więc tutaj jest takie, z jednej strony gra jest ryzykowna, ale to jak powiedziałem, to jest hazard. Musisz obstawiać wszystko. Jak źle obstawisz, to wszystko stracisz. Ale musisz obstawiać, bo jak tego nie zrobisz, to też wszystko stracisz, bo po prostu nie załapiesz się na kolejny cykl rozwojowy. W związku z tym Hiszpania próbuje stawiać wszystko, co ma, w różnych oczywiście miejscach. Próbuje stawiać na zachód, próbuje stawiać na południe, także na Stany Zjednoczone. Przecież Hiszpania ma bazy amerykańskie. Hiszpania nigdy nie zerwie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie jest pod taką presją jak Kanada czy Meksyk, tak? To jest zupełnie inny, że tak powiem, partner. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale wygląda mi, że ta polityka tego rządu socjalistycznego, który dosyć ostro balansuje między Zachodem a Południem. Nie wiem, czy rządy Partii Ludowej będą równie dobrze potrafiły balansować, czy one będą bardziej zachowawcze, czy może bardziej skierują się właśnie w stronę Europy, czy w stronę Stanów Zjednoczonych, a zostawią to Południe troszeczkę na boku. Czy to się tak naprawdę Hiszpanii opłaci? Ale wydaje mi się, że elity hiszpańskie, bez względu na przynależność partyjną, one wiedzą, że najlepszym dla rozwoju Hiszpanii w przyszłości jest właśnie tego typu balansowanie i pozostając silnym członkiem Zachodu, jednak współpracuje z Południem, jednak jest obecna na tym Południu. Jestem absolutnie przekonany, że Hiszpania, mając właśnie te dwie nogi, jedną w Europie, drugą na Południu, będzie bardzo dynamicznie i szybko kroczyć do przodu i rozwój Hiszpanii będzie bardzo szybki i bardzo dynamiczny, ale o tym przekonamy się już wkrótce.